Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwie palety marki Maximo. Pierwsza z nich Pastel Drip, premiera, która wypuszczona została już kilka lat temu i która była ogromnym sukcesem. Wszyscy się na tą paletę rzucili, ja również. I wiem, że wiele z Was do dzisiaj tej palety używa i do dzisiaj ją uwielbia. Taka właśnie typowa, pastelowa paleta z wszystkimi kolorami tęczy. Ta paleta miała premierę w 2021 roku, jeśli się nie mylę, a teraz pojawiła się nowość, jaką jest Pastel Miami. Jeszcze nie otwierana, jeszcze nie wyciągnięta z kartonika paleta o podobnym vibe'ie. Zobaczcie. I tutaj również mamy pastelową historię, natomiast mam wrażenie, że te pastele są troszkę bardziej przybrudzone. No, są jednak troszeczkę inne, troszkę mniej czyste i troszkę mniej żywe niż paleta Pastel Drip. I właśnie bardzo chciałabym dzisiaj porównać te palety, zrobię dla Was swatche jednej i drugiej, porównamy sobie te kolory, no i zrobimy sobie makijaż, w którym stworzymy sobie taką, wiecie, bitwę palet. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy od spraw czysto technicznych. Obie palety posiadają ten sam format, ten sam rozmiar palety i obie mają 18 cieni w środku. Czasami przydałyby się więcej niż dwie ręce, wiecie? Za podobieństwo możemy uznać również fakt, iż kolory układane są takimi trójkami, czyli mamy niebieski, który jest ciemniejszy, jaśniejszy, błyszczący, fiolet ciemniejszy, jaśniejszy, błyszczący. I ta historia powtarza się w obu tych paletach. I jeszcze tej palety nie dotykałam, ale mam wrażenie, że tutaj jeden z błyszczących cieni, a mianowicie ten Too Perfect, jest bardziej perłowy niż drobinkowy, ale to sobie zweryfikujemy podczas swatchy. Natomiast tutaj wszystkie te błyski jakby mają tą samą formułę, tylko różnią się po prostu kolorem. Jak złapiemy paletę w ten sposób, to widzimy również, że kolory tutaj nam się powtarzają, z tym, że tak jak mówiłam w Pastel Miami, one są trochę bardziej takie przybrudzone, przygaszone. Także widzimy, że i tu mamy niebieski, mamy tutaj tu i tutaj fiolet, mamy zieleń, powtarza nam się również róż, z tym, że w Pastel Miami mamy jeden rządek zieleni, a w Pastel Drip mamy dwa. Zamiast pomarańczu mamy tutaj takie brzoskwinio-korale oraz odcienie żółte, których nie ma w Pastel Drip. I tak jak z początku pomyślałam sobie o tej palecie, jak widziałam premierę, to pomyślałam sobie, no, że w sumie to jest taki trochę odgrzewany kotlet teoretycznie, ale jak się przyjrzałam tym kolorem, to widzę, że to będzie paleta dla innych typów urodowych i to będzie paleta dla innych typów urodowych. I w sumie, skoro ta paleta była ogromnym sukcesem, to fajnie, że pojawiło się również coś podobnego. Zresztą, wiecie, teraz wychodzi tak dużo nowości, a tak mało kolorowych palet, że po prostu fajnie jest, że tak powiem, doceniać każdą z nich i jak najbardziej doceniam. Turbo mi się podobają te błyski, one są takie piękne, nieoczywiste. Więc technicznie myślę, że tyle. Możemy przejść sobie do swatchików. To będziemy zaczynać sobie od Pastel Miami z tej strony i nakładam bez żadnej bazy. Odcień Storm, Cloud i błyszczący Sky. Jest takim toperkiem typowym. Z tej strony Pastel Drip. I mamy Santorini i Frost. I w paletce Pastel Drip w rządku niebieskim mamy błyszczące, srebrzyste bardziej wykończenie. Ono jest takie właśnie niebiesko-srebrne, ale przykładając dwa kolory do siebie, no to widzimy różnicę, że ten jest ewidentnie bardziej niebiesko-turkusowo-miętowy, powiedziałabym, a z tej strony jest bardziej srebrny ten błysk. Jeżeli chodzi o matowe odcienie, to wydaje mi się, że ten niebieski jest całkiem podobny, ale z tej strony ewidentnie jest cieplejszy. Jak się rozciera, to na pewno widzicie, chodźcie bliżej, widzicie, że jest taka lekko zielonkawa jakby poświata, co sugeruje właśnie to, że odcień jest trochę cieplejszy niż ten, który nam się właśnie rozciera no na taki chłodniejszy trochę odcień. I te pośrodku niebieskie, tu mamy bardziej taki baby blue typowy, a tutaj taki przybrudzony, trochę nietypowy odcień niebieskiego, bardzo fajny. Lecimy dalej. Idziemy z fioletami. Tutaj mamy Sassy, bardzo ładny, chłodny fiolet. Tu mamy Classy, jest bardzo jaśniutki, więc nie wypada mocno na swatchu, ale myślę, że mamy to. I Too Sweet, piękny. Pastel Drip i Just Purple. Mamy Lilac i mamy Pastel Drip. Zobaczcie.
Tutaj powiedziałabym, że w Pastel Drip ten błysk jest chłodniejszy, taki bardziej właśnie srebrzysty. Tu jest trochę więcej takiego różu. On się z tej strony w ogóle błyszczy na jakiś taki beżo-złotko delikatnie. Więc tutaj jest z tej strony o dziwo cieplejszy w Pastel Miami. I widzimy, że te barwy są w Pastel Drip bardziej nasycone. One są takie bardziej delikatnie wpadające jakby w czerwień w porównaniu do tych, które wydają się takie mega zgaszone. Jeszcze wiecie co? Minimalnie dołożę, żeby lepiej było widać kolor. O, widzicie jaka jest różnica temperatur? Tu jest zdecydowanie chłodniej. Lecimy z kolejnym rządkiem, tym razem zielenie. Tutaj mamy Oh Well, Martini. Też taki nietypowy, rzadko spotykany odcień. I Obsessed. Piękny. I z tej strony wezmę sobie ten rządek, który jest trochę chłodniejszy, więc będzie łatwiejszy do porównania. Wydaje mi się, że pod palcem Pastel Miami jest troszkę mocniej sprasowana. Pastel Drip ma takie bardzo miękkie tematy. Więc tutaj mamy Emerald, mamy Mojito, znaczy Mojito, tak? Wszyscy wiemy, jak się poprawnie wymawia. I Pistachio. Tu widzimy różnicę w błyskach, że z tej strony ewidentnie, widzicie, błyszczy nam się na ciepło, na takie złotko, a ten jest zdecydowanie chłodniejszy, bardziej srebrzysty. No i znowu widzimy różnicę temperatur, że tutaj mamy, ta zieleń jest trochę bardziej taka trawiasta, żywsza, a tutaj bardziej zgaszona i troszkę chłodniejsza, taka jakby już wpadająca delikatnie w turkus. Lecimy dalej z różami. Miami Barbie Core. Nazywa się Miami, tak jak już powiedziałam. Mamy pastel, czyli dla mnie majteczkowy róż. I mamy XOXO. Nawet nie jest jakiś mocno różowy, właśnie taki delikatny różyk, bardzo taki użytkowy, codzienny. I tutaj porównam sobie z tym rządkiem. Tu mamy Aruba, Pink Attitude. Wybaczcie, nie widzicie, bo ja też nie widzę i trochę niewygodnie mi się robi te słocze. I Barbie. Wow. No i widzimy tutaj znowuż różnicę. Ten jest właśnie zgaszony, trochę ciemniejszy. Też jest neonowy, ale ten jest aż taki po prostu aż wali po oczach. Jeżeli chodzi o róże te środkowe, są dosyć zbliżone, natomiast ten jest troszeczkę ciemniejszy, troszkę bardziej zgaszony. No i błyski się tutaj różnią, bo ten jest ewidentnie taki różowy, różowo-różowy, a ten powiedziałabym, że jest taki, no taki neutralny, taki codzienny, z taką leciutką tylko nutką różu. Jak mam to? O tak. Tak będzie widać. Lecimy z rządkiem brzoskwiniowym, przedostatnim. Bliss. No, to taki wcale nie brzoskwiniowy, tylko właśnie bardziej powiedziałabym, że koralowy. Mamy Peachy, taką różową pastelkę, różowo właśnie brzoskwiniową. Bardzo ładny jest ten kolorek. I Too Perfect, który ma inną formułę niż reszta. Widzicie, on się aż tak mocno nie błyszczy. Tu jeszcze go trochę dołożę. To jest bardziej taki odcień perłowy niż drobinkowy. On właśnie nie widzę, żeby miał jakieś drobinki w sobie, tylko właśnie perłę i to będzie super dzienniaczek, nie? I widzimy, że on jest taki leciutko miedziano, właśnie brzoskwiniowo-różowy i porównam go z rządkiem pomarańczowym Pastel Drip. Tutaj mamy grapefruit, widzimy, że jest dużo żywszy ten kolor, dużo bardziej pomarańczowy. Tutaj peachy, typowo brzoskwiniowy, ale właśnie w kierunku pomarańczy, bo brzoskwinie mają w ogóle różne odcienie, tak? I brzoskwiniowy to może być taki różowawy, i brzoskwiniowy może być trochę bardziej koralowy i bardziej pomarańczowy. A tutaj Tropical Flowers. Więc widzimy, no ten rządek się nam różni już tak znacząco, bo tutaj są ewidentnie bardziej koralowe klimaty, a tu bardziej pomarańczowe. Te błyski są całkowicie inne i tutaj już, wiecie, nie mamy co porównywać, że tak powiem. No i że przedramię mi się skończyło, to nałożymy sobie ostatni rządek na dłoń. Tu w ogóle porównanie nie będzie sensowne, ale jak już robimy, to robimy. Został nam żółty, z którego bardzo się cieszę, bo żółty to jest jeden z moich ukochanych kolorów w makijażu. I tutaj mamy Smile, taki musztardowy, uwielbiam. Enjoy. Powiedziałabym, że kanarkowy żółty. Też jest to bardziej chłodna żółć niż na przykład taka, wiecie, słonecznikowa, boska. No i Summer. Piękny, żółciutki, ale nie jest złoty, tylko on jest żółty, ten błysk. Bardzo ładnie się tutaj prezentuje. No i z drugiej strony zostało nam w zasadzie ta ciepła zieleń, ciepły rządek, więc no, porównujemy. Mamy Fresh Grass, to jest w ogóle chyba mój ulubiony rządek, bo ja kocham zielenie, właśnie takie trawiaste, żywe. Mamy Limoncello i mamy Limelight. Też uwielbiam to.
ten kolor. No i tutaj widzimy, no to już są zupełnie inne kolory. Uwielbiałam w Pastel Drip właśnie te zielenie, a tutaj uwielbiam fakt, że jest coś żółtego. Także tak prezentuje się porównanie obu tych palet, Pastel Miami i Pastel Drip. Czy ta różnica jest znacząca? Moim zdaniem nie. Czy jest sensowna, żeby wypuszczać coś w podobnym vibe'ie, ale tak niewiele się różniącego? To już jest indywidualna na pewno ocena. Moim zdaniem ma to sens, bo każdy znajdzie po prostu inne kolory lepiej pasujące. Ja nie umiałabym się zdecydować, z której miałabym zrezygnować obecnie, bo jedna i druga bardzo mi się podoba. Plan jest taki, aby stworzyć na jednym i drugim oku jak najbardziej podobny makijaż, z tym, że po prostu po tej stronie będziemy używać Pastel Miami, a po tej stronie Pastel Drip. Oj, będzie trochę pędzli do prania. Na powiekach mam nałożoną taką korektorową bazę, która delikatnie wyrównuje koloryt powieki i przechodzę sobie do tej palety i cienia Enjoy. Wydaje mi się, że to będzie ideał do aplikacji w wewnętrzny kącik, aczkolwiek myślę, że w wewnętrzny kącik fajnie jest nakładać kolor jeszcze w ogóle na bazę białą. Wtedy on się jeszcze mocniej wydobywa, ale zobaczymy, może sobie później jeszcze to wzmocnimy. Na pewno będzie to kolorowy makijaż, bo chcę przetestować, no nie wszystkie, ale chociaż kilka kolorów i je porównać. Pastel Drip nie mamy żółci, więc ja użyję sobie może takiego delikatnego różu. Myślałam o pomarańczce, ale ten róż jest jaśniejszy i będzie tutaj lepiej się zgrywał, tak mi się wydaje. W ogóle ten makijaż, nie? Jeden taki kącik pastelowy, rzęsy i wszystko. Mega cute. No jak mi się to podoba. Możemy skończyć już nagrywanie. Mega fajny pomysł. Czyszczę sobie pędzelek i teraz sięgam po Miami i Miami aplikuję na dolną powiekę, tak głównie na środek. Klepuję sobie ten kolor. A po drugiej stronie biorę Arubę w to samo miejsce. Teraz sięgnę sobie po Martini i za chwilę prawdopodobnie również ten ciemniejszy Oh Well. Ale zacznijmy od Martini i nałożę sobie tutaj w zewnętrznym kąciku. Na razie sobie tak lawiruję takimi plamami, bo chcę użyć trochę tych kolorów i chcę, żeby był ten makijaż taki multikolorowy. Zaraz połączymy wszystkie kropki w jedną całość. Trust the process. Ten jest bardzo, bardzo jaśniutki. Będzie fajny jako taki przejściowy kolor. Bardzo jaśniutki. No i teraz Oh Well, żeby troszkę zintensyfikować ten zewnętrzny kącik. No, ta zieleń jest taka bardziej już miętowa. Da się fajnie budować, jeden na drugi. Zobaczcie, bez problemu wchodzi kolor. Z drugiej strony ten rządek, czyli Mojito i Emerald. Mojito najpierw. I teraz Emerald w tym samym miejscu, tylko troszkę ciaśniej. Nakładam sobie. Zobaczcie, ta paleta ma w takim razie ile? 3 lata. I wciąż te cienie wypadają dobrze. Tutaj też się bardzo ładnie wciąż nakładają i budują te kolory. No ale na oczach widać różnicę, no nie? Że tu jest cieplej, tu jest chłodniej. Lecimy dalej. Myślę, że tutaj w zewnętrzny kącik nałożę sobie ten fiolecik Classy. Chociaż może on być trochę za mało tutaj kontrastowy. To w takim razie Smile. Musztardka. Bardzo mi się ten kolor podoba. A z drugiej strony chyba sobie użyję tego Peachy. Będzie tutaj klimatem najbardziej zbliżony. Do błysków sobie zaraz przejdziemy, to bez obawy. Na razie sobie robię taką matową bazę. I na dolnej powiece tu nałożę sobie może limoncello. O ten. Nie wklepuję go, żeby zrobić taką kropeczkę. A z tej strony zrobię taki eksperyment, że połączę Martini i Enjoy. Zobaczymy, czy można sobie właśnie tak łączyć te kolory. Ja bardzo często łączę kolory w paletach, żeby uzyskać jakby taki własny odcień, jaki tam mam ochotę. Ale wypada dosyć jasno. W końcu to pastelka, więc użyję sobie samego Martini. Tutaj. Mam wrażenie, że te pastele, ten rządek jest jeszcze jaśniejszy niż pastele z Pastel Drip. Więc jak ktoś lubi bardzo jaśniutkie kolorki, to może to być fajna sprawa. Użyję sobie teraz odcienia Peachy i zaznaczę tutaj załamanie powieki. To są tak jasne kolorki, że pracuje się tym po prostu bardzo, bardzo łatwo. Nie trzeba nawet specjalnie się zastanawiać nad blendowaniem i idealną techniką pracy, bo to jest tak jaśniutkie, że robi się samo. I z drugiej strony chyba też Peachy, ten. Widzicie, ten jest trochę ciemniejszy, robi intensywniejszy
kolor nam tutaj. Peachy teraz połączę sobie z Bliss. Tak sobie troszkę dobuduję tutaj, żeby był podobny poziom intensywności. O, widzicie? Od razu nam się zrobiło podobnie poziomem. I na tutaj środek powieki, wewnętrzną część powieki, użyję sobie odcienia Classy. I tutaj nałożę sobie paluszkiem. O, ale ładny. Śliczny. A z drugiej strony Lilac. Widzicie, on jest ciemniejszy. Te palety różnią się nie tylko temperaturą i chromatycznością, czyli jakby nasyceniem kolorów, ale właśnie też walorem, stopniem jasności. Chyba tutaj wewnętrzny kącik dołożę sobie jednak trochę limoncello. Chyba ta zieleń tutaj będzie lepiej wyglądała niż róż, jeżeli chcemy, żeby te makijaże były do siebie w miarę podobne. A jak potrzebujecie mieć super nasycenie w ogóle pasteli, to polecam aplikację palcem. To jest najlepsza technika aplikacji pasteli. Skośnym pędzelkiem dokładam sobie Oh Well, czyli ten ciemniejszy zielono-miętowy. Tutaj przy linii rzęs, żeby troszkę dodać wyrazistości. A z drugiej strony Emerald. Tu tak mi jeszcze za blado jest trochę. Chyba sobie po prostu przeciągnę ten żółty, bo jednak Martini jest tutaj za mało wyrazisty, więc niech będzie Enjoy. Troszkę sobie tutaj poprawię jeszcze Miami. Nie miałam planu używać każdego możliwego koloru z tej palety, ale słuchajcie, no tak wychodzi, więc użyjmy sobie jeszcze Cloud. I tutaj zrobimy sobie taką dosłownie kropeczkę. I leciutko połączymy. Taka plamulka. A z drugiej strony Bloom, czyli też jasny błękit. No i widzicie, ten jest dużo jaśniejszy tutaj. Akurat, więc połączę go sobie delikatnie z Santorini. O, i teraz wypadają dosyć podobnie walorem. Nawet tutaj dodam troszeczkę Stormu, minimalnie. I rozcieram chmurką. Niech to sobie będą takie plamki, nawet nie muszą być jakoś specjalnie regularne. No i przechodzimy teraz do zabawy błyskami. I może na pierwszy ogień niech pójdzie sobie Obsessed, czyli ten. Mamy Obsessed i później będę używała sobie Too Sweet. O, te. Leciutko sobie je rozsmarowuję w palcach, żeby mi się nie osypały. I nakładam sobie tutaj na łączenie mięty i fioletu ten Obsessed, a obok dosłownie fiolecik. I fiolecik sobie ciągnę troszkę tutaj wyżej. Mamy delikatny osyp, co jest normalne, bo też nie naklejam ich na bazę jakąś do błysków. No i mienią się tak samo pięknie jak te z Pastel Drip. Czy nie będzie lepiej widać tych kolorów? O, jak zgaszę tutaj te tło. Chyba na razie zostawimy sobie tak, co? Bo wydaje mi się, że te odcienie są teraz lepiej widoczne, nic nam nie zaburzy tutaj kolorów. I z drugiej strony w takim razie Pastel Drip nie będzie za ciemny? Nie. I pistachio, czyli pistacja tutaj. Fiolecik tutaj. One się bardzo dobrze przyklejają na suchą powiekę już pokrytą matami, ale jakbyśmy chcieli mieć taki ekstra blask, zresztą zaprezentuję, dołożę sobie troszkę takiej bazy pod pigmenty. U mnie jest to Inglot Body Art Adhesive, najlepsza baza pod błyski. NYX Glitter Primer, moi drodzy, może się schować. I dokładam sobie te same kolory teraz na bazę. O, widzicie? Tu od razu się robi taka tafla. Na suchą powiekę bardziej nam się to przyklejało w formie drobinek, więc po prostu zależy jaki potrzebujecie mieć efekt i jaki wolicie. Na gołą powiekę też się będzie przyklejało inaczej, czyli na taką, wiecie, normalną bazę, inaczej niż na już nałożone cienie. I z drugiej strony, zobaczcie, wow. Dlatego bazy pod błyski mają sens. Od wewnętrznej strony będę chciała dołożyć sobie jeszcze trochę Summer. Muszę po prostu wypróbować te żółtki wszystkie, bo są po prostu piękne.
Więc nakładam sobie tutaj od wewnętrznego kącika Summer. Takie właśnie bardziej chunky się nakłada, tak drobinkowo. A teraz dołożę sobie minimalnie tej bazy z Inglota i nałożę teraz. No i widzicie, od razu się robi taki foliowy efekt. Foliowa tafla. I z drugiej strony nałożę sobie Limelight. Już na bazę. Pyk. I chyba nałożę sobie jeszcze trochę różu tutaj, błyszczącego różu, więc tutaj idziemy sobie w XOXO, to miejsce, na łączenie jakby żółci i różu, a z tej strony Barbie. No to jest zdecydowanie bardziej różowy, a ten taki neutralny, taki srebrzysto-fioletowy. Troszeczkę. Drobinki dosyć mocno się osypują, celowo ich tutaj nie usuwam, żeby pokazać Wam później z bliska. W takim wypadku warto jest po prostu zrobić najpierw makijaż oka, a potem makijaż reszty twarzy. No albo po prostu bardzo, bardzo uważać, przyklejać te błyski na bazę, która daje taką większą przyczepność i za każdym razem, kiedy nabieramy sobie cień na palec, rozłożyć, rozmasować w palcach, żeby nic tam się nie sypało, a pędzelkiem na przykład najlepiej na mokro wtedy. Dokładam sobie bazę, bo chcę więcej błysku, więc biorę sobie XO i nakładam jeszcze raz. No i teraz się błyszczy. Oczywiście nie musicie nakładać najpierw na sucho, potem na mokro tych błysków. Ja po prostu sprawdzam sobie, jak one się prezentują najpierw na sucho, w sensie na jakimś cieniu już matowym i potem z bazą. No robi to wrażenie. Powiem Wam, błysk jest po prostu przepiękny. Tu zdecydowanie bardziej różowy. Teraz jak tak patrzę, to mogłabym mieć trochę więcej tej brzoskwinki tutaj, więc sobie dokładam połączenie Peachy i Bliss. A z tej strony samo Peachy. Chyba sobie jeszcze lekko wyciągnę dalej te Martini. Trochę, wiecie, improwizuję, więc poprawiam, naprawiam, wracam, bo nie miałam żadnego konkretnego planu na ten makijaż. A tutaj Mojito. Ale bardzo mi się to podoba. Poprawię wszystko tutaj, co mam do naprawienia pod okiem i zaraz do Was wracam. Okidoki i tuszuję rzęsy, żeby wykończyć ten look. Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie nam potrzebne, ale to właśnie już po wytuszowaniu rzęs. Jeśli chodzi o poprawki, to po prostu zmyłam tutaj pod okiem wszystko i nałożyłam na nowo. I tak się prezentuje skończony makijaż, a w zasadzie makijażem. Myślę, że z daleka nikt by specjalnie się nie domyślił, że są to dwie różne palety, ale przeglądając się z bliska widzimy, że troszeczkę się one od siebie różnią. Więc tak jak już mówiłam, one są, myślę, że celowo do siebie zbliżone, bardzo podobne, natomiast różnią się delikatnie odcieniem, podtonem, jasnością. Praca tymi matami jest bardzo, bardzo przyjemna, bo te środkowe są bardzo jasne, więc nawet jak nie macie umiejętności blendowniczych, to tutaj bez problemu dacie sobie radę. Natomiast te ciemniejsze również bardzo, bardzo łatwe do pracy, do budowania, do łączenia. One się przepięknie łączą, budują, blendują. Nie ma z tymi kolorami najmniejszego problemu i bardzo fajnie, że nie ma w tej palecie beżowego cienia, bo on jest tutaj niepotrzebny, bo są na tyle, te kolory są na tyle jasne, że po prostu jest to niepotrzebne. Zauważyłam delikatny osyp w błyskach, co było podobne w przypadku palety Pastel Drip, więc albo najlepiej nakładać je sobie najpierw, a potem robić makijaż twarzy, albo po prostu zrobić sobie osypkę pod okiem z pudru, albo nakładać bardzo ostrożnie, dobrze rozmasowując te cienie w palcach i nakładać na jakąś lepką bazę. Warto zwrócić uwagę na to, że ten środkowy rządek jest bardzo, bardzo jasny. Zdecydowanie jaśniejszy niż środkowy rządek palety Pastel Drip, więc jeżeli chcecie mieć paletkę Pastel Miami i wydobyć maksimum tego koloru, no to warto jest jednak nakładać te odcienie na jakąś beżową albo najlepiej białą bazę kolorystyczną, czyli na przykład na jakąś kredkę, na jakiś cień w
kremie, cień wpłynie, bądź coś w tym stylu. Myślę, że ta paleta może lepiej sprawdzić się dla osób, które lubią kolory, ale mają zgaszony typ urodowy, trochę chłodniejszy, bo porównując do tej palety, ta jednak wypada znacznie cieplej i te kolory są trochę bardziej nasycone. Więc jeżeli jesteście zgaszonym typem, chłodnym, to ta sprawdzi się lepiej. Warto również zwrócić uwagę na to, że jeżeli lubicie kolorowe makijaże, ale nie zawsze możecie sobie na nie pozwolić, czyli na przykład używacie kolorowych cieni, kolorowe makijaże robicie okazjonalnie, ale na co dzień musicie mieć ten makijaż jednak taki bardzo użytkowy, taki bardzo, no w cudzysłowie zwyczajny. Wiemy, o co chodzi, prawda? To myślę, że ta paleta sprawdzi się do tego lepiej, ponieważ wszystkie te błyski są naprawdę bardzo, bardzo przystępne. Generalnie te błyski też są bardzo spoko i też by się dało tutaj zrobić spokojnie użytkowy makijaż tą paletą, ale myślę, że ten fiolecik, ten niby różyk, beżyk, ten by mógł być spokojnie w jakiejś takiej, wiecie, beżowej, neutralnej, brązowej palecie. Ten jest jak najbardziej użytkowy. Żółciutki też bez problemu wprowadzimy w bardzo leciutki, dzienny makijaż. No i same te pastelki środkowe są na tyle jaśniutkie, że one nam mogą tylko, wiecie, leciutko przeblendować jakiś brązik i nie będzie zauważalnie ten makijaż taki wyraźnie kolorowy. No i mamy tutaj też taką brzoskwinkę, czy musztardkę, która tak w takim codziennym makijażu, czy fiolecik, czy różyk powinny się bez problemu sprawdzić. No właśnie przez to, że te kolory są trochę bardziej zgaszone, mogą się lepiej sprawdzić u osób, które potrzebują kolorów, ale w użytkowym makijażu. Także moi drodzy, dajcie mi znać, co myślicie o tej premierze paletkowej marki Mexmo, jak Wam się podoba ten makijaż, no i właśnie, która ze stron podoba Wam się bardziej, która kolorystyka podoba się Wam bardziej, a może w ogóle nie widzicie różnicy? Też chcę o tym wiedzieć, więc koniecznie piszcie w komentarzach. Jeżeli lubicie takie bitwy i porównania, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!